Moi drodzy, tak to wygląda. Zapraszam Was na Halloween. Wchodzimy. Przepraszam za nieogarnięcie jeszcze, no ale cóż, tu mamy takie coś. Na wstępie, tutaj keep out. Tutaj jest nasz George. Powiedzmy, że to jest George. Niech będzie. Tu już jest gotowe, praktycznie przyrządzone. W ogóle znalazłam, to nie wiem, czy Wam pokazywałam. W Walmarcie kupiłam ostatnio, jak ciuchy kupowałam. Taką zarąbistą maszynę. Patrzcie na to. No superowska jest. Ja zaraz wyłączę światło, to zobaczycie. Przepraszam za te odgłosy, ale klima działa, bo jest taka paruwa 26. Tutaj kącik, świeczki będą pozapalane. Tu mam nasze pająki. Tu już jest ogarnięte. Przesunę troszkę, bo podłogi myłam. Tutaj świeczuszki będą zapalone. Tutaj mam tą naszą witch. Tu kwiatki, tu ta ekstra kanapa do siedzenia. Tutaj mamy naszego duszka. Kwiatki zostały. Tutaj 3 świeczuszki. Tak to wygląda. Na drzwiach łazienki jest coś takiego, moi drodzy. Poczekajcie. Światło zapalamy. Danger, keep out. Tam sorry za bałagan, ale jest jeszcze nieogarnięte. Tu też. I tutaj idziemy, moi drodzy, na podwórko, na balkon. Zaraz Wam pokażę, co ja tu mam. Zobaczcie, jak ślicznie to wygląda. Te moje kwiatki, chryzantemy, dyńki, lampeczki tutaj są z dyniami. Takie fajne. Zaraz Wam pokażę, jak dam radę. Tutaj, proszę bardzo, tutaj daliśmy takie pomarańczowe lampeczki. Tu już ja się w tą spider web zakręciłam. I tu jest nasz Halloween Jack. Hey guy, hello! To jest on i ja będę miała z nim miniaturkę, tak mi się wydaje, bo to jest najlepszy typo, jaki może być. No i zobaczcie, te moje pajęczyny tutaj. Megaśne, uwielbiam. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Co myślicie? Dajcie znać. Wydaje mi się, że super duper. Imprezka będzie jak ta lala. Dobrze, moi drodzy, po dekoracjach przyszedł czas na robotę. Zabieramy się za ciasto marchewkowe na pierwszy rzut. Do niego potrzebujemy orzechy włoskie lub orzechy pekan, pokrojony ananas z puszki albo świeży, cukier, mąka, marchewka, wiórki kokosowe, jeśli ktoś lubi, soda oczyszczona, jajka, sól, proszek do pieczenia, cynamon i olej. Tyle, a potem to właśnie zaraz wymieszamy. Podam Wam dokładniejsze proporcje, jakich ja używam, bo ja będę robiła z 1,5 porcji w takiej większej blaszce. I na górę pójdzie na to taka masa z serka Philadelphia z cukrem pudrem. Ja masła już do tego zwykle nie dodaję, troszeczkę tylko. No, więc zabieramy się za robotę. Moi drodzy, zaczynam od ubicia moich 3 jajek. One powinny być w temperaturze pokojowej z cukrem i z olejem. Cukru mam 200 gramów, w przebicie było 200 gramów, ale ja robię z 1,5 porcji i nadal używam 200 gramów, bo to by było za dużo. Oleju mam 225 ml. Przepis jest z kwestii smaku, podlinkuję Wam pod spodem. W przepisie były 2 jajka i wydaje mi się 150 ml oleju, ale że ja robię z 1,5 porcji, to używam 225, więc zaczynamy od tego.
Moi drodzy, i tutaj mam ubite, no nie jest to puszyste, ale jajka z cukrem. I teraz jak to powolutku się nam ubija, to dolewam bardzo powolutku olej. Ale obroty zaraz zwiększę do maksymalnych, bo to ma nam się bardzo dobrze ubić. No mówię, wlewam olej, to ma być olej roślinny. Już sobie piekarnik też włączyłam na 150 stopni i teraz dajemy maksymalne. Niech nam się to wszystko ładnie ubije. Moi drodzy, tutaj już masa jest fajna. Tu są te jajka z olejem i z cukrem. Do tego dorzucamy 300 gramów marchewki startej na tarce o małych oczkach. Jakieś 75 gramów posiekanych orzechów włoskich. Tu mam około 100 gramów, 110 posiekanego ananasa z puszki. Około 85 gramów wiórków kokosowych, zależy jak kto lubi. Potem to delikatnie wymieszamy, dodamy przesianą mąkę. Tutaj mam 300 gramów mąki. I dodamy około 1,5 łyżeczki cynamonu, jeśli ktoś lubi. Więcej, mniej, zależy, szczyptę soli, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej i łyżeczkę proszku do pieczenia. Delikatnie wymieszamy, wrzucimy to na naszą przygotowaną formę. Piekarnik nagrzany do 150 i tyle. I stwierdziłam, że się tak odwrócę do Was, jak będę to robić, moi drodzy, żeby jeszcze z Wami pogadać dzisiaj. Czekajcie, dorzucamy marchewkę. Przepyszne jest to ciasto. Wiecie co? Robiłam już wiele razy z tego przepisu z kwestii smaku. I jest naprawdę przepyszne. No mówię, co kto lubi mniej więcej, no orzechy, jakiś ananas czy coś, to wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, czy dacie więcej, mniej, jak kto lubi. Dobra, wymieszamy to fajnie. Przepyszne to będzie, boż. Uwielbiam ciasto marchewkowe, a Wy? Ja uwielbiam. Ok, mamy to fajnie wymieszane. Teraz dorzucimy mąkę. Bum. Ciach. I tak, łyżeczka proszku do pieczenia. Co tam u Was? Ja dzisiaj mam tą imprezkę, jest już godzina 3:33 dokładnie, czyli 15:33. I powiem Wam, że jeszcze nie mam nic ugotowane. Muszę zaraz się brać za tą zapiekankę. Chociaż wiecie, ta zapiekanka i to wszystko to jest już końcówka. To jest migusiem. No bo ile to pokroić ziemniaki? Wow. Zobaczcie, tu się już wysypuje nam ten cynamon. Muszę to otworzyć, żeby tu, widzicie, z tym cynamonem, tak żeby też nie przesadzić. Dobra, wystarczy. Później sobie to zrobię. Czy ja dałam? Szczypta soli, dobra. No, zapiekanka mega szybko. Te manicotti kupiłam, wiecie, w Aldi, więc to też szybciutko będzie. Tam chyba jest napisane na opakowaniu 40 minut. Sos tylko na tackę, bum, do piekarnika, więc to o 6 mogę nawet wstawić do piekarnika, no bo to jest migusiem. Sałatki też. No zaraz może wiecie co, po tym cieście marchewkowym moim, to ja sobie upiekę buraki do tej sałatki. Bo widzicie, nie znalazłam już przyrządzonych buraków, więc Wam pokażę na pewno, jak to będzie się prezentowało nasze. Nie wiem, wiecie co? Sama teraz nie wiem, czy te 1,5 porcji, czy ta blaszka moja nie jest za duża, bo ja wolę, jak ciasto jest bardziej wyrośnięte, a nie takie płaskie. Tak, wiecie co? Ja zmienię sobie blaszkę na tą mniejszą, bo ta blacha to jest za duża. No, za duża. A ja lubię, jak ciasto jest fajnie wyrośnięte, takie większe, wtedy ono lepiej smakuje. Dobra. I przerzucamy. Widzicie, to już była ta moja, ten papier do pieczenia był już fajnie nasiąknięty olejem, no więc nie musiałam smarować mojej blaszki. W ogóle wiecie co? Widziałam, wiele osób robi tak, że namacza ten papier w wodzie czy coś. Ja jakoś nigdy z tym problemu nie miałam. No nie wiem, ja zawsze sprayuję tym takim olejem w sprayu i dorzucam i już. Wkładam normalnie, bez żadnego problemu. Dobra, tutaj damy to. Ciach, ciach, ciach. Dobrze, teraz ładnie wygładzimy. No, to jest lepszy pomysł, powiem Wam, z tą mniejszą formą. Ono fajnie mi wyrośnie, ale ono jest gęściutkie, kurczę.
Mówię Wam, będzie przepyszne. Zobaczymy, będzie dzisiaj słodka impreza, coś czuję, bo sporo osób mi pisało, że przyniesie na imprezkę słodycze, jakieś dyniowe, jakieś inne. We will see. Dobrze, co tam u Was? Jak tam? Piątek, weekendu, początek, nie? Macie jakieś plany? Idziecie na jakąś imprezkę halloweenową? Bo to ten weekend już, nie? Tak, w następnym tygodniu to już jest listopad. No i zobaczcie, tak się prezentuje moje ciacho przed włożeniem do piekarnika. I wkładamy. I ono montuje tutaj na 60 minut. Ja daję zawsze 55 i będę obserwować, jak to mi pójdzie. Bum. Tyle. Więc ja się zabieram troszkę tutaj za ogarnięcie i zaraz co? Idę montować vloga, żebyście mieli na jutro. Piję sobie herbatkę, jak zawsze z Wami. Lloyda chyba? Tak. Oj. Tak, to jest malina, cytryna. Przepyszna. Dobra, ja uciekam. No i do usłyszenia za chwilkę. Moi drodzy, a ja tutaj montuję właśnie, przesyła mi się. Tutaj mam gotowe już ziemniaczki do zapiekanki. Tutaj mam Raos, ulubiony sos, będzie do manicotti. Tutaj znalazłam ten przepis na pieczenie buraków. Już Wam mówię. Umyłam buraki, osuszyłam. Każdego skropiłam oliwą z oliwek, zawinęłam w folię aluminiową i pójdą do piekarnika na jakieś, no nie wiem, na godzinkę około. Trzeba sprawdzać po prostu. Ale temperatura 220 stopni. Tu już mam przygotowaną żaroodporne naczynie. Patrzcie, jakie ono już jest zajechane, wow. Ale jest super. No, tylko mam jedno, więc będę musiała się posłużyć również takimi blaszkami. Dobrze, że mam. To będzie na zapiekankę ziemniaczaną. Tutaj mam jedno na jedną sałatkę, na drugą i tutaj na manicotti. Tu już cebulkę też mam gotową. Zostały mi 2 minutki na pieczenie mojego carrot cake. Patrzcie, jakie piękne. Jejku, jeszcze ten piekarnik trzeba wyszorować. No, patrzcie, jakie ja w ogóle mam te trays. Może ktoś ma sposób, jak to można wyczyścić. Bardzo je lubię, bo one są takie, wiecie, one nie są takie nowe, tylko użyte, no i one super się sprawdzają jak u mnie. Ale dajcie znać, jeśli ktoś wie, jak mogłabym to wyczyścić. Bardziej naturalnymi sposobami, nie jakimiś specyfikami, że ja się zaduszę, tylko bardziej naturalnymi. Albo ktoś niech mi powie, wywal to i kup nową. No, może tak trzeba zrobić. Już mi się zapełnia. Tutaj mam chipsy na imprezkę. Tutaj mam takie precelki, które będą fajne, wydaje mi się, do humusu i w ogóle. Tu już Raffaello postawiłam. Moja deseczka się prezentuje tak. Co myślicie? Tutaj powrzucam te malutkie korniszony, które wczoraj kupiłam, oliwki, ogórki kiszone, pieczarki marynowane. Mam takie jeszcze spicy papryczki. Wyjmę tzatziki sos, wyjmę te humusy moje i jeszcze skroję warzywka. Moi drodzy, wyjęłam ciasto z piekarnika. Wyszło przepiękne. Cudowne. I tu już się zabieram za chwilkę za podsmażanie wołowinki i przygotowanie, żeby wrzucić do piekarnika. Moi drodzy, tutaj już nam się wołowinka podpieka z cebulką. Ja już Wam wcześniej mówiłam, nigdy nie dodaję soli i pieprzu przed, tylko dopiero jak już to nam ładnie sprążowieje. Działamy. Manicotti zaraz przygotuję, ale wszystko wstawię do piekarnika o 18, więc będzie fajnie gotowe na 19, jak ludzie przyjdą. To marchewkowe też już prawie jest wystudzone, więc tak to wygląda. No i zabieram się za obieranie ziemniaczków. Moi drodzy, i tak to się prezentuje. Mięsko jest gotowe. Ja tutaj już pokroiłam w plasterki moje ziemniaczki i teraz ciach. Lecimy z tym światem, układamy. Naczynie żaroodporne posmarowałam odrobiną czego? Już Wam powiem. Oliwy z oliwek. I teraz kładę ziemniaczki na spód. Potem na tą warstwę ziemniaczków będzie mięsko mielone. Czekajcie, może tak zrobię, będzie lepiej widoczne. I potem znowu ziemniaczki, mięsko mielone, ziemniaczki. Zalewamy tym naszym, kurczę, gotowcem, czyli, już Wam pokazuję, zapiekanka ziemniaczana z mięsem. Tam dałam odrobinę czego? Śmietanki, wody i rozkuciłam to i to wygląda tak.
proszę bardzo. I na górę posypiemy żółtym serem, mozzarellą i myślę, moi drodzy, że to będzie sztosik. Nie chcę Was oszukiwać, że ja sama to robię. Nie, dzisiaj będą gotowce. Dobra, super, mam to już ułożone, może tu jeszcze jednego wrzucimy. I teraz dajemy mięsko. Tak sobie podzielę na pół, to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I tak to się prezentuje, moi drodzy. I już teraz zalewamy naszą mieszanką. Superowo. No i ser żółty i ekstra będzie. No, trochę tutaj się nie rozkuciło. No nic, rozpuści się. I przed włożeniem do piekarnika prezentuje się tak. Więc wkładamy do piekarnika na 50 minut, 200 stopni. Ciasto tutaj jest gotowe, moi drodzy. Powinno iść jeszcze do lodówki, ale nie mamy miejsca w lodówce. Więc poczeka tutaj. Tylko je leciutko przykryję. Moi drodzy, a tutaj już mam manicotti z sosem pomidorowym. Posypię serem i do piekarnika na 35 minutek. Dałam pierwsza warstwa sosu pomidorowego, manicotti, sos pomidorowy. Jeszcze tutaj mi zostało kilka, więc chciałam wszystko zużyć. Więc tak to wygląda. Moi drodzy, ja już gotowa. Taka odsłona, proszę bardzo. Nic takiego crazy, ale mam jeszcze coś takiego. Tu już się jedzonko prawie że gotowe. Imprezka się szykuje. Życzcie nam fun! Moi drodzy, wyjęłam tutaj naszą zapiekankę ziemniaczaną. Jeszcze bulgocze. Wyłączam te wszystkie maszyny. I tu manicotti, proszę Państwa. Czyż to nie wygląda cudownie? Yummy. Moi drodzy, a tu już jest gotowa deseczka. Zobaczcie, jak pięknie się to prezentuje. No nie mogę się doczekać. Pokazuję Wam. Bo wiecie, imprezka się zaraz zacznie. Moi drodzy, i w takim wydaniu chcę się z Wami pożegnać. Widzieliście kawałki imprezki i w ogóle jedzonko, to wszystko. I chcę zakończyć vloga w takim wydaniu i to chyba będzie mój thumbnail, ta miniaturka. Właśnie taka, więc kochani, serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, lajki. Wpadajcie na mojego Instagrama. Dziękuję serdecznie, że jesteście. Cieszę się, że Was mam. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa!